Zacznijmy od czegoś niesamowitego, co dzieje się teraz na rynkach. S&P 500 bije rekordy. Nasdaq rośnie jak szalony. Wszyscy mówią o nowej inwestycji. To przełom. Czegoś takiego jeszcze nie było. Brzmi znajomo? Dokładnie tak samo było w 1998 roku. Wtedy takim boom to był internet. Firmy dodawały .com do nazwy i ich wyceny rosły o setki procent. Było tam mnóstwo narzędzi, które, no cóż, przestały istnieć. Wiele startupów, które wtedy powstawały i brały ogromne pieniądze, już nie istnieją. Wszystkie zbankrutowały, bo bańka po prostu pękła. No i teraz mamy to samo, tylko zamiast .com firmy dodają AI do nazwy. I bum, akcje lecą w górę. Jest tego mnóstwo. Tysiące procent każdego tygodnia, mnóstwo startupów, które widzimy na każdym rogu. Czy te firmy zarabiają? No cóż, większość jest na gigantycznym minusie. Sam Altman, czyli szef ChatGPT, szef i właściciel firmy OpenAI, został zapytany wprost, czy inwestorzy są dzisiaj zbyt podekscytowani? I on powiedział tak, a potem dodał, że to szaleństwo, gdy 3-osobowe startupy z pomysłem dostają dziesiątki milionów. Sam Altman, właściciel największej firmy AI, przyznaje, że to być może bańka. Ale myślę, że ludzie nadal czują, że zmierzamy w kierunku jakiegoś kamienia milowego. To jakby wyścig, aby gdzieś dotrzeć, ale ludzie nie zgadzają się co do tego, dokąd zmierzamy. Spójrzmy na liczby, które trochę mrożą krew w żyłach. 7 największych firm, czyli Microsoft, Apple, Amazon, Google, Meta, Tesla i Nvidia, kontroluje 36% całego S&P 500. 36%. Nigdy w historii konkurencja nie była tak duża. A równocześnie nigdy nie było tak, że tak mało firm kumuluje tak ogromne pieniądze. Te 7 firm planuje wydać 330 miliardów dolarów na AI w tym roku. Tesla 5 miliardów, Apple 11 miliardów, Meta 60 miliardów, Google 75, Microsoft 80 miliardów, a sam tylko Amazon mówi, że na narzędzie AI będzie wydawał ponad 100 miliardów dolarów, co prawda głównie w infrastrukturę AWS, na którym stoją wszystkie nasze aplikacje, ale nadal to gigantyczne pieniądze. Dla porównania, cały polski budżet to około 150 miliardów dolarów, więc 7 firm wydaje 2 razy więcej technologię, która jeszcze tak naprawdę często nie zarabia. Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje, że 60% miejsc pracy w rozwiniętych krajach jest zagrożonych przez AI. 60% zawodów! Jako freelancer pewnie już widzisz, jak AI bardzo mocno zmienia rynek pracy, jak wiele dzieje się ciekawych rzeczy, które mnie też bardzo fascynują. Powiem tylko, że w ramach usługi KAO, czyli Chief AI Agents Officer, czyli gdzie jestem menadżerem agentów AI w organizacjach i firmach, czasami zdarza się, że pracuję 20 czy 30 godzin dla mojego klienta, a jestem w stanie zastąpić 4-osobowy dział marketingu. Słabi copywriterzy tracą zlecenia na rzecz ChatGPT. Kiepscy graficy muszą konkurować z Midjourney. Programiści mają GitHub Copilota i tak dalej. A to dopiero początek technologii. Kilka lat temu jeszcze nikt nie słyszał o ChatGPT. Co będzie za rok albo za 5 lat? Wróćmy na chwilę do bańki z 2000 roku. Wtedy Bill Gates stracił 1,8 miliarda dolarów w tydzień. W niecały tydzień to właśnie wtedy największa giełda Nasdaq spadła o 78%. Z każdych 100 dolarów zainwestowanych na tej giełdzie zostały 22 dolary. Odbudowa, taki powrót do tych samych wyników, zajęło blisko 15 lat. Dopiero w 2015 indeks wrócił do poziomu sprzed krachu, a w międzyczasie był jeszcze kryzys 2008 roku. No i teraz mamy dosyć podobne sygnały, że to jest taka koniunktura, która systematycznie się pojawia. Wyceny firm rosną szybciej niż ich przychody i to znacznie szybciej. OpenAI wyceniany jest na jakieś 500 miliardów przy stratach na poziomie 5 miliardów rocznie. To 100 lat, żeby wyjść na zero przy obecnym poziomie, czy przy obecnym tempie. Nvidia, gwiazda tego boomu, urosła o 1600% od premiery ChatGPT. 1600%. Jedna złotówka to 1600 zł dzisiaj zwrotu. Ale 75% ich przychodów to sprzedaż do tych samych firm, które w nie inwestują. To trochę specyficzna sytuacja. Równocześnie Nvidia jest super. Sam korzystam z ich kart, sam jestem ich fanem od wielu lat, korzystam z wielu ich aplikacji, np. Broadcast czy innych narzędzi tego typu. Microsoft daje też pieniądze OpenAI. OpenAI kupuje serwer od Microsoftu. Microsoft kupuje chipy od Nvidia. Nvidia inwestuje w OpenAI. To zamknięty krąg przepływu kapitału. I każdy zapisuje to jako przychód. To trochę jak karuzela VAT-owska, czy to zbyt odważne stwierdzenie? Oracle właśnie ogłosił kolejny deal z OpenAI na 300 miliardów dolarów. Skąd dokładnie OpenAI weźmie te pieniądze, skoro jest 5 miliardów na minusie? No właśnie od inwestorów. Od ludzi, którzy postanowili zainwestować w przyszłość. Ale którzy to inwestorzy? No ci sami, którzy kupują od nich usługi. To trochę tak jakby ja, freelancer, płacę ci 1000 zł za projekt. A ty płacisz mi 1000 zł za konsultację. No i oboje pokazujemy 1000 zł przychodu. Inwestorzy mogą myśleć, że zarabiamy, ale my tak naprawdę przerzucamy te same pieniądze. Ale może tym razem jest inaczej. W końcu AI to nie tylko puste obietnice. ChatGPT ma 700 milionów użytkowników tygodniowo. To prawda, ale ilu z nich płaci?
No nie wiemy dokładnie, pewnie kilka procent tak naprawdę, również z tych drogich rozwiązań. To nadal gigantyczne przychody. Google próbuje w tym momencie monetyzować AI w wyszukiwarce. Jakie są rezultaty? No ciężko jeszcze stwierdzić, bo na razie koszty rosną, przychody niekoniecznie. Microsoft dodał Copilota do Office'a, ale użytkownicy narzekają, że nie chcą płacić dodatkowych 20 czy 30 dolarów miesięcznie za funkcje, które są w innych miejscach trochę tańsze. Meta wydaje 60 miliardów na Metaverse. Czy ktoś jeszcze to pamięta? No to miała być rzecz, która zmieniła świat. Dzisiaj niewiele ludzi o tym mówi, bo no cóż, po prostu przestaliśmy z tego narzędzia korzystać. Teraz Meta jako koncern postanawia wydać kolejne 60 miliardów na AI. I Mark Zuckerberg mówi otwarcie, nawet jeśli zmarnujemy te 200 miliardów razem, to trudno. Ważne, żeby nie przegapić rewolucji. Tak. I jeśli zmarnujemy kilka setek miliardów dolarów, myślę, że to będzie bardzo niefortunne oczywiście. Ale powiedziałbym, że ryzyko jest większe po drugiej stronie. Fajnie jest ryzykować takimi pieniędzmi, prawda? 200 miliardów. To niesamowite. Ale co z danymi? AI potrzebuje danych jak człowiek tlenu. Do 2027 roku można powiedzieć, że chyba AI skonsumuje już wszystkie możliwe istniejące teksty internetowe. Co się stanie wtedy? Czy zacznie jeść swój własny ogon? Czy zacznie się załamywać pod swoją własną bańkę? No już teraz AI trenuje się na tekstach wygenerowanych przez inne AI. To sterowanie kserokopii. Każda kolejna generacja jest gorsza. Naukowcy nazywają to model collapse, czyli model po prostu sam się pod swoim ciężarem zapadnie. Indeksy rosną jak szalone. Jakby AI miało jutro zacząć generować miliardy zysków. Przeciętny współczynnik cena do zysku dla firm AI to ponad 100. Historyczna średnia to 15. Dla porównania w szczycie bańki.com współczynnik ten wynosił 44. Teraz mamy 100. Ponad 2 razy więcej niż wtedy, kiedy bańka pękła. Wszyscy wiedzieli, że to bańka. Warren Buffett sprzedaje swoje akcje za ogromne ilości i kumuluje trochę w gotówce. To największa pozycja gotówkowa w historii całego tego funduszu. Czy on coś wie więcej, czego my nie wiemy? Trudno stwierdzić. To bardzo doświadczony inwestor w dosyć już podeszłym wieku, ale dotychczas rzadko kiedy się mylił, prawda? Banki centralne podnoszą stopy procentowe, kredyty drożeją. To trochę ten sam scenariusz, co przed pęknięciem każdej bańki w historii. To chyba najbardziej kosztowne słowa. Tym razem jest inaczej. Może Ciebie też łapie FOMO, czyli Fear of Missing Something. Mam jakieś oszczędności, zastanawiam się, co dokładnie z tym zrobić. No i nadal uważam, że inwestowanie za pomocą takich narzędzi jak ETF-y, czy inne narzędzia do inwestowania na giełdzie, to fajne rzeczy, które pozwalają nas dobrze zabezpieczyć. Nie jestem profesjonalnym inwestorem, to nie jest porada prawna, ja się na tym nie znam, ale staram się inwestować swój kapitał w rozsądny sposób, bardzo oszczędnie i ostrożnie do tego podchodząc. Osobiście staram się dywersyfikować źródła. Jestem ogromnym hejterem krypto i nie trzymam tam w żaden sposób pieniędzy. Trzymam trochę za pomocą Finaxa w różnego rodzaju giełdach, akcjach i funduszach, ale chcę wam też pokazać dzisiaj alternatywę. Coś, co nie opiera się na obietnicy rewolucji, ale coś, co już konkretnie istnieje, co generuje też realne przychody już dzisiaj. Jednym z partnerów mojego bloga jest Plenty. Plenty ma taki partner, Plenty Partners, która powoduje, że w ramach tego programu inwestujemy w sprzęt elektroniczny. Mogą to być laptopy, kamery, drony, profesjonalny sprzęt, którego my jako freelancerzy często używamy do pracy. I to nie jest jakaś obietnica, to nie jest coś wirtualnego, to jest rzeczywistość. Model można było powiedzieć, że dosyć prosty i przejrzysty. My wpłacamy kapitał, Plenty w naszym imieniu kupuje sprzęt, następnie go wynajmuje innym firmom czy innym freelancerom, a my dostajemy comiesięczny czynsz. I teraz po poprzednim materiałem pojawiło się sporo zarzutów, że tu nie ma szans, żeby to zarabiało. I to prawda, że kiedy mówimy o telefonie komórkowym czy o jakimś bardzo prostym narzędziu, to może się nie sprawdzić. Ale w przypadku narzędzi profesjonalnych, takich jak kamery, jest to model, który jest sprawdzony od wielu, wielu lat. Istnieją rentalowe firmy, które zarabiają tylko z tego, że wynajmują sprzęt wideo. To, co Plenty zrobiło inaczej, to to, że planuje zebrać różnego rodzaju sprzęty. Do VR-u, do kamer, do rozwiązań profesjonalnych i amatorskich. Dla freelancera to coś fajnego, bo inwestując te środki, mamy też tam pewną pewność comiesięcznego dochodu, bez względu na to, czy ten sprzęt jest wynajmowany, czy nie. Oczywiście to jedna z możliwości. Jeżeli jesteś ciekaw, czy to coś dla Ciebie, to pamiętaj, że są właściwie 2 kryteria. Minimalna kwota inwestycji to 10 000 oraz musisz mieć firmę, bo jest to współpraca pomiędzy firmami. Jeżeli temat Cię interesuje, to w opisie oczywiście jest link, zapraszam Cię, umów się na rozmowę z Plenty, porozmawiaj z nimi. Pamiętaj, to nie jest porada prawna. Ja ani księgowa, ani jakakolwiek inwestycyjna. Ja nie jestem inwestorem, ja nie jestem profesjonalnym doradcą, ja tylko opowiadam o tym, co mi się osobiście spodobało. Oczywiście Plenty mnie też o to poprosiło i zapłaciło mi za reklamę. Natomiast czy są ryzyka? No tak, każda inwestycja je ma. To ryzyka, które warto zrozumieć. Oczywiście elektronika się starzeje. Laptop za 3 lata to już nie ten sam laptop i nawet jeżeli Plenty go od Ciebie odkupi, to po cenie rynkowej. Czy Plenty może być niewypłacalne? A i owszem, każda firma może mieć tego typu problem, że w pewnym momencie potknie im się noga. Wciąż są na stracie, bo wciąż szukają dobrego modelu finansowego. Ale za tym wszystkim stoi fizyczny sprzęt, a nie jakiś kod na serwerze, więc z mojej perspektywy to trochę bardziej wiarygodne i w przypadku jakichś problemów wierzę, że uda mi się odzyskać część kapitału. A jeżeli pojawi się spadek popytu na wynajem, no oczywiście to możliwe, ale ten model mnie osobiście broni, no bo to firma bierze ryzyko na siebie. My dostajemy stałą kwotę. Nawet jeżeli w okresie prosperity firma zrobi na znacznie więcej, to w okresie tego spadku my nadal będziemy zarabiali. Więc czy bańka AI pęknie?
Pewnie tak. Czy przyniesie to straty? Pewnie tak. Ja dlatego mój portfel staram się dywersyfikować pomiędzy rzeczy, które rozumiem. Rozumiem zakup sprzętu, rozumiem wynajmy sprzętu w formie rentalu, w szczególności fotosprzętu takiego jak kamery czy obiektywy. Plenty działa nieprzerwanie w tym modelu od 2018 roku. Przetrwali COVID, lockdowny, przetrwali kryzysy, nadal wynajmują, nadal wypłacają. To nie jest jakiś nowy startup z 3 osobami i kontrowersyjnym pomysłem. Dla mnie osobiście jako model inwestycji nie wrzucę tam wszystkich moich jajek do jednego koszyka, ale uważam, że to ciekawa alternatywa do inwestowania częściowo swojego kapitału. W szczególności, że jest to kapitał firmowy, więc w ten sposób mogę go zainwestować, nie wypłacając pieniędzy na swoje prywatne konto, bo inwestowanie poprzez IKEA czy IKSE to coś zupełnie innego. Jeff Bezos mówi, że bańki zawsze pozostawiają pewną infrastrukturę. I to prawda. Światłowody z bańki dotcomowej zostały dla następnych firm, ale niekoniecznie dla inwestorów, którzy stracili swoje oszczędności. W Plenty w pewnym sensie inwestujemy w model biznesowy, który działa już teraz. Generuje przychody już teraz. Wypłaca Ci już teraz. Nie za 5 lat, nie kiedy akcje będą więcej warte, kiedy AI może zacznie zarabiać, tylko już dzisiaj. Pamiętaj, że dla freelancera największym kapitałem jest właśnie nasz czas i umiejętności. Pieniądze to narzędzia. Nie ryzykujmy narzędzia w spekulacjach. Budujmy coś, co jest przewidywalne i na czym się znamy. Ja znam się na sprzęcie, dlatego inwestuję w Plenty. Historia uczy, że podczas każdej bańki przegrywają, no cóż, zwykli ludzie. Ale wygrywają ci, którzy wiedzą, kiedy wyjść. A ty wiesz, kiedy trzeba wyjść? Nikt nie wie. Dlatego czasami można do tego podejść bardzo ostrożnie. Wybór tak naprawdę zależy od ciebie osobiście. Porozmawiaj z Plenty, sprawdź, czy to coś dla ciebie. Pogadaj z jakimś dobrym doradcą, który potrafi ci dobrać odpowiednie komponenty w twoim IKE, IKSE czy w Finaxie, który tam pozwala w zautomatyzowany sposób inwestować swoje środki za pomocą robotów. Spekulacja z nadzieją na wielkie zyski to coś, co nie jest dla mnie. Ja nie potrafię w ten sposób ryzykować swojego kapitału. Być może bańka je pęknie. Być może tak, być może nie. Na razie brzmi to jak coś bardzo ciekawego. Mnie to bardzo ekscytuje. Jara mnie to. Korzystam z tych narzędzi. Inwestuję również w to miejsce, ale staram się bardzo mądrze zarządzać swoim kapitałem. Cóż, mam nadzieję, że ten materiał Ci się spodobał, że taka alternatywna strategia, czyli alternatywne pomysły są dla Ciebie ciekawe. Chętnie wejdę z Wami też w dyskusję w komentarze. Zaproszę też Plenty. Jeżeli będzie mieli jakiekolwiek pytania, to serdecznie zapraszam. Tymczasem, cóż, cześć, na razie, pa. Do zobaczenia.